hej, jadę do Was właśnie po to, aby trochę inaczej wszystko zrobić. Dlatego nagrywam w samochodzie, żeby było wszystko inne. Może mniej nudne, może bardziej ciekawe, może więcej osób to obejrzy. Zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie chciałbym, abyście zobaczyli, jak przebiega u mnie w szkole, w studio, jak przebiega sesja zdjęciowa. To będzie sesja zdjęciowa na potrzeby konkursu, w którym dziewczyny biorą udział. Jedna z dziewczyn zaprojektowała przefajne kreacje. Będziemy je fotografować i filmować także, aczkolwiek filmowania już Wam nie będę pokazywał, bo za bardzo się tym nie zajmuję i tego nie umiem robić. W każdym razie zobaczymy, jak wygląda sesja zdjęciowa, jak się świeci na takiej sesji zdjęciowej, jak to wszystko wygląda. Za bardzo mówić nie będę, bo będę zajęty, ale jak będziecie mieli pytania, później na koniec też coś Wam, też coś pogadam. Zadawajcie pytania, przekonamy się, czy było warto, czy nie było warto. Na koniec zobaczycie efekty pracy, zdjęcia i tyle. Do zobaczenia w studio. Hej! Jak zauważyliście, to było trochę co innego niż zawsze Wam pokazuję. Mogliście zaobserwować sesję zdjęciową, która się odbyła tutaj w szkole. Sesja zdjęciowa będzie wykorzystana do promocji, głównie do promocji szkoły, jak również do konkursu jednej z naszych uczennic. Nasze modelki to były oczywiście modelki nasze szkolne. Miałem dwóch świetnych pomocników, którzy są moimi uczniami, Adrian i Kamila. Dzięki śliczne za pomoc. Teraz Wam powiem, jak ugryźć te wszystkie światła, które tutaj były. Te światła wszystkie były rozstawione, było 5 punktów świetlnych. No trochę dużo, prawda? Trochę dużo, ale myślę, że można było więcej. Albo można było mniej. Pierwszym głównym światłem to było światło od okty. Od okty, które oświetlało nasz pierwszy plan, czyli naszą modelkę. Okta miała około metra wielkości.
Oświetlała modelkę na pierwszym planie, głównie w takim planie amerykańskim. Dwa światła, które stały po dwóch stronach ze stripami, czyli takimi długimi, wąskimi softboxami, z gridami, które kierunkowały światło, nie pozwalały, aby się to światło rozchodziło na boczki. Były to światła kontrowe, które powodowały odcięcie od tła, ale również zarysowanie faktury materiału, z którego były wykonane te kreacje, których modelki były. Czwartym światłem, to było to światło, które tutaj kawałek jeszcze widzicie nade mną, prawda, jeszcze go nie zdjąłem. Było to światło także kontrowe, które odcinało nam modelkę od tła i oświetlało tutaj głowę. To było bardzo istotne po to, żeby odciąć, żeby z tłem nam modelki się nie zlały, aczkolwiek były ubrane w innych kolorach, ale zawsze takie odcięcie jest bardzo, bardzo przydatne. Ostatnim światłem, które było to światło punktowe, które dokładnie jest tak samo ustawione jak teraz. Czyli widzicie tutaj światło punktowe za mną jest troszeczkę jaśniej. To jest światło, które powoduje to, że tło nie jest takie monotonne, że na tle także coś się dzieje, prawda? Jakby tam nic nie było, to by było zdjęcie po prostu na tle. Tutaj środek, ewentualnie tam, gdzie je skierujemy, mamy troszeczkę inne światło, mamy trochę jaśniej, trochę to przyjemniej wygląda i trochę ciekawiej wygląda. Teraz na koniec filmu pokażę Wam efekty tej sesji zdjęciowej. Głównie to będą zdjęcia portretowe, aczkolwiek sesja nie miała na celu tylko i wyłącznie zdjęć portretowych, ale tutaj Wam takie teraz zaprezentuję. Jak będziecie mieli ochotę, abym pokazał, jak przebiega obróbka takiego zdjęcia, śmiało do mnie piszcie. Dzięki śliczne, trzymajcie się, hej, do następnego razu.